6:40 się właśnie obudziłem. Całą noc strasznie wiało, ale tak jak w prognozie było. No ale przynajmniej nie ma takiego chyba zachmurzenia i tam trochę widać, że słońce wychodzi. Zaraz to spróbuję pokazać. No a u mnie w namiotku bałagan. Wszystkie rzeczy tutaj dzisiaj wsadziłem, bo śpimy tu blisko drogi i bałem się, żeby ktoś tu nie przylazł albo coś takiego. No nikt się na szczęście nie kręcił, a w ogóle to udało się wczoraj wyjechać do Słowacji i tutaj przekroczyć granicę z Węgrami. Także jesteśmy już na Węgrzech, zaraz za granicą. Jakieś pewnie 5 km od granicy. A zobaczymy, jak to wygląda na zewnątrz. O. Trochę chmur, rowery stoją. A tak w ogóle to dla mnie to już jest 5. dzień podróży. No póki co po prostu nie ma co za dużo kręcić, bo tylko jedziemy, rozkładamy, składamy namiot, robimy coś do jedzenia, a tak to jedziemy, póki co nic się ciekawego nie wydarza. Tak wygląda nasza miejscówka, gdzie dzisiaj spaliśmy. Tu jest taka duża łąka, ale tam blisko jest już droga. Jest tu trochę bałagan, ale jedna rzecz jest fajna, że nie ma dużo chmur, jest słońce i jest w miarę ciepło. I jest dość sucho, nie ma wilgoci. Czyli śpiwór jest u mnie przynajmniej suchy. Jedynie jest troszeczkę wilgotny od tego, co się spociłem w ciągu nocy. A jak tam twój śpiwór suchy jest? Z przodu z robotą. Ty już jesteś zapakowana. A jak się spało? Dobrze. Dobrze, tak? Ale raz się budziłam od wiatru, ale ogólnie dobrze. Dobra, to ogarniamy śniadanko, tak? Po śniadaniu pakujemy obozowisko. Nie udało się zrealizować tego na Słowacji sera smażonego w panierce, ale postaramy się zrealizować plan i kupimy dzisiaj wina tokajskiego, no, żeby się napić i spróbować, jakie cuda tutaj mają. Co ty tam robisz? A mam taką oponę bez powietrza i muszę ją naprawić. Jak to się stało? A widzisz to drzewo spieprzone? To jest akacja i ma takie strasznie twarde i długie kolce. Pewnie jeden z tych kolców przebił. Aha. No, cóż zrobić? Musimy to spróbować naprawić, bo inaczej nie napijemy się węgierskiego wina tokajskiego, bo nie dojedziemy do Tokaju. I to byłoby masakra. Tak, znaleźliśmy kosze, tylko nie wiadomo co do którego dać. No nie wiem, no to chyba, że znajdziemy gdzieś na przystanku taki zwykły, zwyczajny, nie? Śmietnik. Tak, taki zwykły kosz. Zbieramy wodę na węgierskiej wsi. Właśnie próbowałam z kranu gdzieś na jakimś skwerze, ale tam nie było wody w kranie. Tutaj jest wiadro. Wydaje się, że jest woda, więc zaraz zobaczymy. Ale jest chyba strasznie głęboka, bo już jadę, a jeszcze nie dosięgnęło wody. O, jest. Chyba się zanurzyło. Jest bardzo głęboka studnia, to na pewno bardzo czysta woda, źródlana. I zimna pewnie. Proszę. To co, lejemy do bidonu, tak? To co zresztą, chyba wylejemy, nie?
No chyba tak. Znaleźliśmy jakąś dzielnicę przed Tokajem i idziemy przed miastem Tokaj. Idziemy zobaczyć, może się uda kupić 1,5 litra za 490 forintów, jakoś tak. Tu jest chyba cennik nawet. Kieliszek to forintów. A my byśmy wzięli na rozlew całą butelkę. O ile nam sprzedadzą w euro, bo nie mamy mniejszej pieniędzy. Pierwsze podejście do wina się nie udało, bo coś nie mogliśmy się z panem dogadać, a potem powiedział nam ciao i poszedł do swojego kumpla pić chyba piwo. A zaraz wam pokażę, jak wygląda prawdziwa tokajska piwnica z winami. Schodzi się po schodach. Prawdziwa winnica, można zrobić degustację. Sweet euro. Tak. Glas. 1 liter. 1 litr. Melyikből töltsek? Egy, vagy melyikből legyen 1 liter? Melyikből? Próbujemy się dogadać na ilość. Ja, fél. To litr, tak? Tak, to jest litr. A ile kosztuje? Jakie są A jest ceny? litr semi-sweet. Aha. 3 euro za litr, tak? Parom euro. Euro. Za 1 litr. 1 liter, Aha. ez meg 2. A to 6, tak? Akkor egy ilyen lesz. I to semi-sweet, tak? Semi-sweet. Akkor Aha. így ennyi legyen? Egy? Mhm. Weźmiemy? Myślę, że 1 1 liter. litr to akurat. No 1 to na pewno. Tak? No. Okej. 1 liter, jó. A tak wygląda tutaj, jeśli widać, stoją beczki. Bardzo fajnie tu jest, ładnie. Pani gasi, idziemy. Ile dyplomów tu jest. Same zwycięskie. Tu można pewnie od razu sobie pojeść. Czyli Się można kupić. to jest takie wino, tutaj Tak. prawdziwe wino, no nie z jakiegoś sklepu, nie wiadomo co, tylko z prawdziwej winiarni. Widzieliście piwniczkę, wychodzi 3 euro za litr. To Jest bardzo smaczne. jest bardzo smaczne, tak, dostaliśmy możliwość degustacji, także jesteśmy zadowoleni. Właśnie wjeżdżamy do centrum Tokaja. Mi się wydaje, że chyba jest już rynek, nie? Chyba tak. Dorenda poszła do sklepu, a ja wam pokażę, jak wygląda rynek w Tokaju. No jest pustka, bo to jest dużo przed sezonem. 13 marzec dzisiaj jest. Może by się udało w to miejsce dotrzeć, gdzie się łączą dwie rzeki, gdzie Bodrog wpada do Cisy, która wypływa z Gorganów na Ukrainie. To może być fajne miejsce. Właśnie testuję swój system do ładowania. Teraz sobie ładuję telefon z takiego potrójnego panelu. Ma 2 wyjścia USB, także można równocześnie ładować 2 urządzenia. Jak się podróżuje, to można sobie pozwolić na zjedzenie obiadu na samym rynku, na ławce i to z samymi smakołykami. To jest nowe, tak? Tak. To jest ser węgierski. Trapistów. Tropistów, Chyba okej. najbardziej węgierskiej kultury mieli, bo poza tym był Emmental i Aha. Gouda. Okej. Chyba w końcu jemy... Ciekawy chleb. I ciekawy chleb, 2 aha. chleby w jednym. 2 chleby w Tak ma jednym. być. Tak. Ciekawe. Co chciałem powiedzieć, że chyba pierwszy taki posiłek, gdzie jest tak naprawdę ciepło, nie? No i gdzie można tak po prostu siedzieć, Tak po gdzie prostu się chce siedzieć. i nie trzeba szukać miejsca, gdzie nie ma wiatru. Super, I nie trzeba się spieszyć, bo jest zimno. super. Czyli co? Posiłek dobiegł końca, składamy rzeczy i jedziemy powoli, tak? Co myślisz, że spróbujemy tą drogą w kierunku tego promu? Tak. Jesteśmy w takim szczególnym miejscu, gdzie rzeka Bodrog wpada do Cisy. A my... Dalej wzdłuż Tak, a my pojedziemy dalej wzdłuż Cisy i mamy dojechać do takiego miejsca, gdzie będziemy się przeprawiać na drugą stronę Cisy, ale przez promem. Po prostu przeprawa promowa. Dojechaliśmy do przeprawy promowej. Tutaj jest cennik, ale trudno wyczuć, ile jest ile i co jest co. Ale ustaliliśmy, że chyba 200, ale i tak nie mam. Ale Google mówi, że rower to jest carrying car, więc
A ty masz internet? A nie, ty sobie ja offline'owo ściągnęłaś, tak? ściągnęłam węgierski słownik. Okej, angielski słownik. Ale i tak nie mamy forintów, nie? Nie, Więc może się uda zapłacić. ale mamy 2 euro, więc to powinno wystarczyć. To co, najpierw tam wjedziemy i na rzeczy się dowiemy, czy można płacić w euro, czy odwrotnie to zrobimy? Nie, najpierw wjedziemy, a jak powiedzą, że nie można, to wyskoczymy do wody. Tak, czyli próbujemy się najpierw dostać na prom, nie ustalając tego, nie mówiąc tego, że nie mamy forintów, a potem zobaczymy, jak to będzie dalej. Co, jeszcze nikt nie pytał, nie? Może nie będą pytać. Pan promowy wygląda jak prawdziwy pan promowy. Tu można takie ryby złowić. I dopłynęliśmy. Więc nie wiem, czy można, czy trzeba zapłacić, czy nie. Thank you. No i przepłynęliśmy tym promem nie płacąc, ale to nie wiem z jakiego powodu, czy on jest darmowy, czy Ale pierwszy samochód też nie płacił. też nie płacił, nie? Tylko drugi. No to nic, no. To chyba dobrze, nie? A to za to ładna jakaś droga. Jakbyśmy mieli płacić, to by coś powiedzieli. To by coś powiedzieli, no. 7 godzina. Tak dzisiaj wyglądało nasze obozowisko. Rozbiliśmy się blisko drogi. Dojechaliśmy tutaj, była godzina już, no późno nie było czasowo, ale było już ciemno. Wcześniej pytaliśmy w wiosce, ale pan powiedział, że w wiosce jest trochę, może być trochę niebezpiecznie, bo może nas ktoś okraść. Tak przynajmniej zrozumieliśmy. Tak, pokazywał jakiś Tak. taki ruch, co by świadczyło, że ktoś może przyjść i wziąć. I co? Jaki plan na dzisiaj? Śniadanie, pakowanie i jedziemy. Dzień jak co dzień, nie? Dojechaliśmy do Hajdú-Bosomery, a dalej kierujemy się prosto na Debrecen. No i to w tych miasteczkach właśnie jest fajnie zrobione, że są wszędzie ścieżki rowerowe i chodniczki dla pieszych. I często są zakazy poruszania się rowerem po drodze na terenie miasta. Ogólnie wydaje się, że rowery są tu popularne, bo już widziałam koło kilka szkół na przykład, że bardzo dużo rowerów stało. Ciekawostka taka jest tutaj, że tak jak już wcześniej mówiłem, że jest masa tych ścieżek rowerowych, to przy każdych supermarketach jest bardzo dużo stojaków i w ogóle tutaj większość ludzi na zakupy to przyjeżdża rowerami. Mamy awarię sakwy. Tutaj w tym miejscu pękła i spróbujemy to naprawić, czyli zrobić może w tym plastiku dziurkę i spiąć to plastikiem, żeby to nie latało. No nic, zobaczymy. Tak się udało naprawić. Znaczy, to taka może tymczasowa naprawa, ale no, żeby na jakiś czas może da radę. Trzyma się. Ale trzyma się. Powiedz, gdzie się teraz znajdujemy? Oj, znajdujemy się
no nie wiem, 20 km przed granicą, czy coś w tym stylu? Tak, Czy mniej? może nawet z mniej. Rumunią, czyli jeszcze na Węgrzech. Węgrzech. Na Węgrzech, tak. No i szukaliśmy miejsca, żeby rozbić namiot. Teraz znaleźliśmy taki opuszczony budynek. To jest duży budynek, jakiś gospodarczy chyba kiedyś był, nie wiem. To no. nie był dom. Teraz jest ciemno, to teraz nie pokażemy tego Tak. budynku. No i jest jeden taki pokój, który był dość czysty, bo reszta jest trochę tam... Nawet ma połamana firankę. I gruz leży. A tutaj było czyste, trochę podmiotaliśmy. No I teraz to tak wygląda. i jak sobie to urządziliśmy? Tutaj są drzwi, których nie było, ale znaleźliśmy gdzie indziej w innych pomieszczeniach i je zamontowaliśmy. Na noc sobie je jakoś zabarykatujemy. Jedno łóżko jest zrobione na styropianie i standard, a ja sobie zrobiłem łóżko na drugich drzwiach, które położyłem na cegłówkach. No i tu stoją rowery. Na rowerach jest latarka, także nam mniej więcej oświeca całe pomieszczenie. Teraz sobie będziemy gotować. I stół. A właśnie, i zrobiliśmy jeszcze stół. Też taki. na cegłach. A rano jedziemy do Twoich znajomych. Tak, w Oradej. Oradej. Gdzie jest jakieś 30 km do przejechania. Coś takiego, więc możemy spokojnie miasto oglądać, tam pojechać, potem wypoczywać, prać, pisać vlog, nie wiem co. Ładować baterię. Tak. Także no, też się nie musimy spieszyć, nie musimy tam dojechać zupełnie wcześniej rano.